Witam was. Witamy Ciebie, Witamy wszystkich serdecznie. Monik. Witamy wszystkich, całą naszą rodzinkę. Zapraszamy na bajeczki z mchu i paproci. I wszystkie postacie bajkowe zapraszają na bajki o dziwnej treści, tak powiedziałabym. Mamy soczek z gubi jagód, który pijemy przy bajeczkach, żeby je posłuchać. No i cóż, zapraszamy wszystkich, którzy rezonują z tym. Wszystkie postacie bajkowe, a więc Smurfy, Kumisie, Lolek Bolek, kto tam jeszcze tylko jest? Żwirek, nie, Żwirek i Buchomorek. I Krecik. No to była fajna bajeczka. I Klaker. No to masz Smurfak, nie? No, od mamy już kilka youtuberów podłapała te bajeczki. Oj. Już na początku tam nabijają o bajeczkach, to tamto. O. Dobrze, na początek dla rozluźnienia już tradycja. Tak jest. Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, mam chorobę zwierzęcą. Jaką? Cały czas jestem głodna jak wilk. Proszę się położyć, zaraz panią zbadam. Po zbadaniu lekarz mówi: ma pani jeszcze jedną chorobę zwierzęcą. Jest pani brudna jak świnia. Oj. Dobrze, że my się kąpiemy, jak idziemy do lekarza. Przychodzi baba do lekarza. Panie doktorze, coś mi śmierdzi w nosie. Lekarz zagląda i mówi: koza pani zdechła. Ja ci też mogę jeszcze powiedzieć coś fajnego. Idzie dresiarz, widzi taksówka, zatrzymuje, wsiada, podaje adres, jadą dość daleko, w końcu dojeżdżają na miejsce i taksówkarz mu mówi: no to 150 zł poproszę. To dresiarz wyciąga pieniądze, liczy, podaje mu, taksówkarz sprawdza, mówi: ale halo, pan dał tylko 75. A dresiarz mu mówi: no ale to przecież my we dwóch jechali, nie? No, teraz i na połowę będziemy płacić. A drugi jedna pani sobie zrobiła fajną operację plastyczną, wszystko, twarz pięknie sobie zrobiła, biust sobie zrobiła. No i idzie zadowolono, teraz już ładnie wygląda, do sklepu. Ja zrobiła zakupy i przy kasie tam jeszcze mówi: a, to taki pan to mówi, zapytam go: ile pan mi daje lat? No ten pan patrzy, mówi: no myślę, że tak 30 pani ma. Ona dumno odpowiada: ha, nie, proszę pana, ja mam 50. No i poszła do restauracji, to samo. Też tam kelner na końcu mówi: ach, spróbuję jeszcze raz, zapytam, ile mam lat. No to znowu to samo, tam kelner patrzy, mówi: no tak myślę, że 29. A ona mówi: ha, ja mam 50. No i w końcu poszła do apteki, zrobiła tam swoje zakupy, wszystko i znowu ta sama sytuacja, znowu się o to pyta. No aptekarz tak patrzy, myśli, no myślę 31 lat, ha, mam 50. No i już wracając do domu, stanęła sobie na przystanku autobusowym, siedział tam taki dziadek i pyta się tego dziadka: dziadku, mam pytanie do ciebie, jak byś myślał, ile ja mam lat? Dziadek tak siedzi, myśli, mówi: no wiesz, droga pani, za moich czasów to była taka fajna metoda, gdzie to można było określić, ile ma pani lat. Ale to nie wiem, czy się pani ta metoda spodoba. A ona tak myśli, mówi: no dobrze, jaka to metoda? No wie pani, muszę wziąć ręce pod koszulkę i muszę tam sprawdzić wszystko i pani dokładnie powiem, ile ma pani lat. No to chwila ciszy, po 5 minutach nie wytrzymuje kobieta i mówi do dziadka, mówi: dobra,
sprawdź pan. No to dziadek tam ręce do środka i miętoli, i kombinuje, i ściska tego. I już minęło kilka minut i ona w końcu, no i co? Ile mam tych lat? A dziadek mówi, według tego, co tutaj czuję, to ma pani 50 lat. Mama w szoku mówi, jak pan to zgadnął? A dziadek na to odpowiada, ale nie będzie pani zła? No nie będę. Stałem za panią w kolejce w aptece i słyszałem. Sprytny, jak wykorzystasz sytuację. To mógł pamiętolić. Ciebie jak chciał zbadać. Czy to wyczuje, ile może lat? Ja mu zawsze 16. Dzisiaj chcemy opowiedzieć wam o kubitach królewskich. Są to bransoletki, ale jest to bardzo stara, antyczna technologia. Pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane z czystej miedzi. Mamy 3 rodzaje. Jedne są pokryte złotem, drugie platyną, a trzecie rutenem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest na jednym poziomie cały czas i wyrównana. Właśnie to jest bardzo ważne. Pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorbery i tym podobnie. No, wzmacnia to wszystko. O, to ja już się zdążyłam przekonać. Ale ty masz wszystkie 3, a tylko mam 1. Przeważnie noszę jeden, czasem jak tak bardziej gdzieś tam wchodzę w jakieś to sobie bierę więcej. Teraz mam tu i gimbal, i telefon, i tu Wi-Fi włączone, i tu kabel, wszystko popodłączane, żeby to mógł nagrać, także jest pajęczyna, że przyjdzie idzie z kablami. Ale to w nocy to tak działa, że jak mam kubit i absorber, to... Jest moc, nie? Jest moc. To mogę pisać książki na temat snu, naprawdę. No, Randy, kiedy myślisz, że faraon koło niej leży, a to ja jestem. Tak mnie maco. Papa Lepoko! A to Gerhard leży, a to nie faraon. Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola torsyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono, że u ludzi, którzy tego używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe. Ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia w naszej podświadomości, bardzo często blokują nas przed życiem. Na przykład, jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczaniem tych wszystkich struktur. Wzmacnia nasze meridiany, dlatego przepływ energii jest dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś rzeczy, prorocze sny, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne.
i takie falami, i także falami radiowymi. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się go chwyciły, uczepiły, zostają zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir torsyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubit królewski posiada częstotliwość 144 MHz. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych energii oraz rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych, geopatycznych, ale także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty, tego typu. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo on wzmacnia naszą energię. To potwierdzam. Tak. I teraz przejdziemy. Powiedziałem to bardzo dobrze tutaj i naprawdę się cieszę, że ten mój przyjaciel, który to naprawdę dla siebie to wtedy odkrył, że się zajął tymi wyliczeniami tego wszystkiego, żeby to po prostu dopracować. No długo mu to zeszło, bo prawie 2 lata nad tym siedział, aż to całkowicie do produktu wyszło z tego, ale no naprawdę, no i też wdzięczny jestem temu Mateuszowi, że to w ogóle wziął na swoje skrzydła, żeby to wyprodukować, naprawdę, bo no bo kupa roboty z tym była, żeby to zrobić, ale udało mu się to wszystko zrobić. Także jak Was interesują kubity królewskie, to macie je w opisie tego filmu, to macie link do tego dołożony, wszystko. Są 2 linki, jeden jest na polskie zakupy, można też i za pobraniem sobie tam zrobić, a drugi jest link, jak mieszkacie za granicą, to z tego drugiego musicie sobie kupić. Tak to jest po prostu tutaj zrobione. A jeszcze Wam tutaj teraz na koniec stawię film z miernikiem, gdzie zobaczycie, jak to działa na miernik, także macie to tu potwierdzone. Dobrze, tutaj mamy po prostu komputer. Jak widzicie, miernik kwiczy. Mamy kubit, który jest teraz zamknięty. Są ich 3 rodzaje. O, patrzcie, tylko troszeczkę przyszedłem, nim już spada. Mamy ich 3 rodzaje, ponieważ no, ten jest pokryty tutaj złotem, ten jest platyną, a ten czarny jest rutenem pokryty. Także podkładamy go sobie tutaj. O, patrzcie, co się dzieje. O. Widzicie, jak promieniowanie spada? Cofamy, leci do góry. Patrzcie, co się dzieje. 0. Cofamy. Cyk. Podkładamy. Praktycznie ze 0, całkowicie zniwelowane. I to nie działa tak jak Faraday, bo ktoś mi napisał włóż blaszkę miedzianą. No przy blaszce miedzianej działałoby to jak Faraday, ale to nie jest Faraday, bo przecież to jest tylko zwykły okrężek tutaj, więc to praktycznie w ogóle nie powinno blokować tego promieniowania, a jednak blokuje je, bo to ma swoje energie, co Wam pokazywałem ostatnio też na tym filmiku, gdzie pokazywałem Wam też aurę właśnie tych kubitów. No i patrzcie, cyk. 0. A teraz go sobie rozepniemy. Tylko czekajcie, bo muszę jedną ręką sobie poradzić. To nie jest wcale takie proste, żeby on był otwarty. Tak, teraz go mamy otwarty. Podkładamy. Widzicie, jest otwarty. I tu jest jego energia bardzo mocno osłabiona. I kiedy on na przykład jest źle ze sobą złożony, to po prostu też nie będzie działać. Widzicie, co się dzieje? Teraz jest rozpięty i nie działa tak dobrze. Dlatego on tylko i wyłącznie jak jest zamknięty, dlatego taki problem był, żeby stworzyć to zapięcie idealne i też tyle czasu to trwało. O, widzicie, jaka jest różnica? Otwarty kubit już tak nie działa, tak jak działa zamknięty. Zamkniemy go z powrotem
To jest bardzo proste do zamknięcia, tylko nie jedną ręką. Jedną ręką już nie jest takie proste. Zamykamy go i proszę bardzo. Widzicie? Robi po prostu swoją robotę. O. Jak jest zamknięty, to tak działa. Także macie z otwartym i zamkniętym, żeby nie było, że nie pokazałem. Teraz mamy ciekawy temat. No za 2 dni i nie wiem czemu mi się to nasunęło, ale nasunęło mi się, za 2 dni miało 320 000 wyświetleń ten właśnie film. I teraz wzięłam i to wszystko spisałam, ale... A więc tytuł jest: Nadchodzi wielka burza. Przemieszczamy się ze skorumpowanego systemu politycznego w Królestwo Boże. Miłość będzie królować. Miłość, życzliwość, wdzięczność i światło będą hasłami flagi. I tutaj mamy wywiad z Pam Gregory. To astrolog. Jest piękną istotą w internecie. Jest ona cała miłością, całym sercem i znaczącym przewodnikiem, prowadzącym nas w kierunku życia w wyższych wymiarach, do wyższego wymiaru, tak. I teraz jest tytuł: Wszystko zmienia się na zawsze. Kosmiczna zmiana zachodząca raz na 12 000 lat. Właśnie się dzieje. W ciągu następnych 15 miesięcy wszystkie planety zewnętrzne zmienią znaki, ale jeśli dodamy do tego planety karłowate, nie potrafię znaleźć w historii żadnego momentu, w którym by to nastąpiło. I tutaj mówię słowami autorki, nie moimi. Mamy też komunikację w najważniejszym stopniu zodiaku. Stopień twórcy, który nie miał miejsca od ponad 12 000 lat. Szczyt nastąpi w tym roku, więc będzie burzliwy. Będzie szybki, będzie dynamiczny. Naprawdę przechodzimy do zupełnie innego stanu bytu, zupełnie innej rzeczywistości. Gęstość czasu liniowego ulega rozproszeniu. Nasze chromosomy zostały zmienione przez istoty galaktyczne. Teraz nasz 24 chromosom powraca do działania, co otworzy naszą wielowymiarowość w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie znaliśmy. Żyjemy w czasach burzących paradygmaty. Już wcześniej przeczuwałam na podstawie astrologii, że tak się stanie. Będzie to jakaś dosłowna metamorfoza dla nas jako ludzkości. Jesteśmy na przyspieszonej ścieżce wzniesienia. Nie da się zaprzeczyć, że obecnie jest podzielona. Najbliżej, jak mogę się do tego dostać, jest starożytna logia, ponieważ wydaje się że to wielki rok, przejście ogromne, największe w naszym życiu. Powiedziałabym, że jest to po prostu tak wiele zbieżności. Myślę, że czy patrzysz na ogromne cykle czasu, wiesz, koniec cyklu procesyjnego 24 000 lat. Czy patrzysz na fakt, że Ziemia się porusza przez galaktyczny arkusz prądowy, który zdarza się tylko raz na 12 000 lat. Fakt, że jesteśmy końcem wstępującego cyklu Yuga, który również trwa 12 000 lat. Fakt, że Kali Yuga, wiesz, nadchodzi wiek ciemności, nadchodzi zakończenie według Bibu Der Misra, który jest wielkim uczonym w tej dziedzinie. W marcu za 2 miesiące, czy patrzysz na cykle słoneczne, które są mniejsze, 11-12-letnie cykle, gdzie na szczycie cyklu słonecznego 25, czy jesteś, patrząc na fakt, że w ciągu najbliższych 15 miesięcy wszystkie planety zewnętrzne
zmienią znak, co nie miało miejsca od 300 lat. Ale jeśli doliczymy do tego planety karłowate, które zmieniają znak, że znasz planety głębokiego kosmosu. Nie potrafię znaleźć czasu w historii, kiedy to się wydarzyło. Mamy również koniunkcję Saturna i Neptuna w zerze barana, najważniejszym stopniu w zodiaku, stopniu Stwórcy, który znasz, samym pierwszym początku, który nic wydarzyło się to przez ponad 12 lat w zerowym stopniu barana. Więc wiesz, zaczynasz łączyć i wiele więcej. Więc zaczynasz łączyć wszystkie te warstwy razem, te zbieżności i to staje się po prostu dość oszałamiające. A potem również mamy zmiany w grze. Jak sądzę, będziemy mieli o wiele więcej galaktycznych połączeń, co jest wskazane w astrologii, przez którą również przechodzimy. Myślę, że nastąpi ogromna biologiczna zmiana, aby stać się tym, co nazywa się nowym człowiekiem lub człowiekiem przyszłości. To jest kolejna ogromna gra, szer, która jest wyjątkowa w naszej historii jako ludzkości. Więc wiesz, że łączysz wszystkie te rzeczy i wszystkie zbiegają się głównie w 2025 roku. To naprawdę niezwykłe, więc szczyt nastąpi w tym roku. Więc będzie burzliwie, będzie szybko, będzie dynamicznie, będzie czasami chaotycznie. Będzie rafting na rwącej wodzie przez wszystkie te zmiany, ale to bardzo ekscytujące, ponieważ naprawdę przechodzimy do zupełnie innego stanu, do zupełnie innej rzeczywistości, ale to my sprawiamy, że to się zdarza i myślę, że mamy bardziej czystą kartę niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ w naszym życiu było bardzo przewidywalne, że idziesz do szkoły, idziesz na studia, spotykasz kogoś, z kim się umawiasz. Gdybyś się ożenił, dostałbyś dobrą pracę, miałbyś dzieci, miałbyś dom. To był dość przewidywalny rodzaj mapy życia, która teraz jest do zdobycia. W przyszłości tak nie będzie. Będzie zupełnie inaczej. I tak dalej. Z tych rzeczy prawie każdy aspekt naszego życia zmienia się jednocześnie, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Więc można na to spojrzeć jako na coś w rodzaju, to naprawdę bardzo duża, przerażająca rzecz i bardzo destabilizująca, albo można powiedzieć, że w podróży naszego życia to takie ekscytujące, że przyjechaliśmy po to, że nasze dusze wybrały, by być tutaj i w tej chwili mamy miejsca w pierwszym rzędzie, by zobaczyć, co się wydarzy jako nowy człowiek. Niektórzy czują, jakby byli zdenerwowani tym, co będzie dalej. Jest to podniecone uczucie, a z Plutonem i Wodnikiem, który to jest znakiem podnieconym, to jego wyższy umysł, ale jest bardzo intensywny i bardzo szybki, więc tak, możesz się podniecić psychicznie wszystkimi tymi informacjami, które się dzieją. Jest tak wiele rozpraszaczy i zygzaków i popatrz tu i tam, gdzie dużo informacji napływa, lecz trzeba się odnieść do swojego wewnętrznego kompasu i będzie się podekscytowanym tym, co się będzie tworzyć, ponieważ teraz jest o wiele większy potencjał do manifestowania i kreacji. Doświadczamy tego, że czas płynie bardzo szybko. Właściwie już w marcu 2023 roku
kiedy Saturn się poruszał do ryb, a Saturn to czas liniowy, a ryby się rozpuszczają, więc jednym z powodów, dla których czujemy, że czas płynie szybciej, jest to, że gdy opuszczamy 3D, gęstość czasu liniowego się rozpuszcza. I dlatego mamy takie odczucia tego wszystkiego, co się dzieje. Przyspiesza w ostatecznym rozrachunku, że w realnym świecie nie ma czasu. Wszystko jest cykliczne. Istnieje tylko teraźniejszość. Ale innym powodem, dla którego czujemy, że czas przyspiesza, jest to, że wszystkie planety zewnętrzne są poruszające się od znaków ziemi i wody, ciężkie, powalone, gęste, co ma związek z trwałością w powietrzu i ogniu. Wiesz, że samolot leci szybciej od łodzi, bo powietrze jest szybsze, więc powietrze i ogień są szybkie, poruszają się naprawdę szybko. Więc fakt, że energie są o wiele bardziej powiązane z powietrzem i ogień, który wkracza w kolejne 15 miesięcy, również przyspiesza. Wszystko w naszym starym życiu mieliśmy pracę na całe życie, dom na całe życie, samochód na długi okres, tego typu rzeczy, które zmieniają się częściowo dzięki sztucznej, i robotyce. I te powtarzalne prace ulegną zmianie, co zmieni naszą całą strukturę społeczno-ekonomiczną, a wraz z postępem pojawią się duże pytania, ale jest to uczucie, że doświadczenia staną się o wiele bardziej cenniejsze. Innowacja, nowość tego typu rzeczy będą o wiele bardziej ważniejsze. Nie to, że pracuję w banku od 9 do 17 przez całe życie i to jest zupełnie inny zestaw doświadczeń, które się pojawiają ze wszystkimi tymi zależnościami i wszystkimi tymi różnymi doświadczeniami, które się pojawiają. To ciekawe, jak w ogóle można wykorzystać analizę predykcyjną jako rzecz. W pewnym sensie to jest trochę jak ekonomia lub meteorologia, że można spojrzeć wstecz i powiedzieć poprzedni raz to się wydarzyło i w przeszłości. Ja również, wliczając w to wszystkich astrologów. Tak robię, więc patrzymy. Wodnik jest znakiem rewolucji, wolności i społeczeństwa, humanitaryzmu. Będziemy mieli o wiele więcej galaktycznych połączeń, które już się dzieją. Jesteśmy istotami galaktycznymi. Łączymy się ponownie z naszą galaktyczną rodziną. Zmieniamy się biologicznie, co nie miało miejsca przez wiele, wiele żyć. Myślę, że prawdopodobnie nigdy w takim stopniu, w jakim się to stanie tym razem. Jesteśmy zrobieni z gwiezdnego pyłu i wielu utalentowanych ludzi, którzy przekazują informacje z galaktyki i tym podobnie. Około 100 000 lat temu nasze chromosomy zostały zmienione przez istoty galaktyczne, a chromosom 2 i chromosom 7 zostały połączone, dając nam 23 chromosomy, co uczyniło nas bardziej ludzkimi, ale zmniejszyło nasze poczucie wielości, wielowymiarowości. Teraz nasz 24 chromosom wraca do działania, co otworzy naszą wielowymiarowość w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie znaliśmy. Z 4. gęstości przechodzimy więc jako istoty ludzkie do naszego znacznie większego poczucia ponownego połączenia z galaktyką. I pamięć z tym poczuciem, że mogę
przemieszczać się między wymiarami. Mogę po prostu płynąć i coraz bardziej, gdy poruszamy się do przodu, zrozumiemy, że nasza przyszłość jest o wiele cenniejsza i kim naprawdę jestem. Tworzymy przyszłość indywidualnie i zbiorowo. Każda myśl, każda emocja, każdy wybór zmienia naszą biologię. Jesteśmy potęgą. Absolutnie będziemy odkrywać naszą moc na nowo. I to jest ekscytujące, ponieważ musimy iść w stronę suwerenności. I ile mocy mamy, to manifestujemy cicho, spokojnie, kochająco, prosto z serca. Obecnie mamy większą wrażliwość psychiczną. Ludzie pamiętają swoje sny o wiele większym stopniu. Stajemy się bardziej telepatyczni. Zdarza się u ludzi, że mają większą zdolność uzdrawiania. Jest to sygnalizowane z głowy do serca, że będziemy czuć siebie nawzajem i ostatecznie język może zanikać. Przechodzimy z ery informacji, TikTok, Twitter, do uczucia, a uczucie będzie pochodzić z serca. I to jest ta zmiana, która się dzieje. Im bardziej możemy żyć w sercu, tym bardziej będziemy żyć pięknym życiem. Odkryjemy wiele na temat serca fizycznie, fizjologicznie, ale także duchowo. Lee Harris mówi w swoim channelingu o kosmicznym sercu. David Clemens mówi o świętym sercu, że centrum świętego serca jest punktem nieskończoności i masz bezpośrednie połączenie ze źródłem. Serce jest naszym największym organem elektromagnetycznym. Wiemy, że serce ma największe pole toroidalne w ciele, znacznie większe niż mózg, a serce wysyła więcej informacji do mózgu niż mózg do serca. Wiemy, że badania nad matematyką serca i tak nie tylko serce jest największym połączeniem z kosmosem, ponieważ łączymy się z polem elektromagnetycznym za pośrednictwem naszego elektromagnetycznego serca, ale także to poczucie boskości i bezpośrednie połączenie ze źródłem. Myślę, że będzie to duża część tego roku, który będzie piękny, a coraz więcej z nas zacznie żyć z serca w każdej chwili i nie mogłeś zrobić nic lepszego. Są 3 klucze na ten rok. Skupienie na sercu, pokora, a 3 to integralność. Te 3 klucze to są kluczowe w tym roku, aby się dostać do wyższych wymiarów, ponieważ, że jeśli jesteś w ego, w cudzysłowie, wyższości lub arogancji, to stare rzeczy ze świata. Jestem lepszy od ciebie, w cudzysłowie. Jeśli chodzi o przejście do znacznie większego poczucia równości ze wszystkimi ludźmi, wszystko to jest energią wodnika. Wszyscy ludzie są równi. Oni wszyscy. Wszystkie istoty są równe. Wszyscy mamy ten sam głos i to samo prawo do bycia tutaj. Więc myślę, że pokora jest ogromna. Integralność jest niezbędna jako poczucie wysokiej zasady uczciwości, przejrzystości, ponieważ to jest coś, co będziemy w stanie zobaczyć w innych ludziach, ponieważ zaczniemy wszyscy nie tak daleko od teraz, będziemy w stanie odczytać pola energetyczne innych ludzi i będziemy sprawdzać, czy są nieuczciwi, będą wtedy ciemniejsze kolory w aurze lub cokolwiek. Będziemy w stanie to zobaczyć. Więc to poczucie integralności, że zawsze działam na wyższych zasadach. Jeśli odnoszę się do czyichś badań lub pracy, będą skrupulatnie przypisywać im zasługi,
a nie twierdzić, że są moje. Więc to poczucie czystości zasady, myślę, że jest absolutnie niezbędne, ale najważniejsze jest to, że pochodzisz z serca, ponieważ jeśli pochodzisz z serca, automatycznie pokora i integralność stają się tego częścią. Nie możesz działać zgodnie z integralnością. Jeśli pochodzisz z serca, nie możesz być arogancki. Jeśli pochodzisz z serca, więc naprawdę fundamentem jest energia serca. Kocham to. Wodnik jest rządzony przez planetę Uran, która jest Bogiem nieba, a historycznie istniało wiele powiązań, które można śledzić w rozwoju lotnictwa, balonów na ogrzane powietrze, pierwszego szybowca. Wszystkie te rzeczy śledzę i silną energią Urana i wodnika, więc zobaczymy ogromny rozwój lotnictwa. W zeszłym tygodniu zbudowano samolot konopi, który w 75% składa się z konopi, a paliwem jest biopaliwo z konopi. Więc tego rodzaju rozwój to coś innego, co nazywa się hybrydowym pojazdem powietrznym, który może po prostu wzbić się w powietrze i podróżować z ogromną prędkością, ponieważ jest częściowo napędzany helem, więc to ogromna innowacja w technologii. Lotnictwo to jeden z dużych obszarów. Tam na zewnątrz możemy to zobaczyć. Niedawnej aktywności dronów. Cokolwiek o tym myślisz, ale rozwój przybywających statków galaktycznych to wszystko jest bardzo wodnikowe. Medyczne, innowacje lecznicze, technologie. Wodnik jest powiązany z młodością, więc zobaczymy wiele technologii przeciwstarzeniowych, które przyniosą większą długowieczność. Jest powiązany z elektryfikacją i niestabilnym geomagnetyzmem. Więc na przykład Ziemia nigdy nie była bardziej zelektryfikowana niż w tej chwili. I inteligentne liczniki, Wi-Fi, miliardy satelitów tam na zewnątrz. Nigdy nie na taką skalę, jaką mieliśmy wcześniej. I to jest bardzo destabilizujące dla geomagnetyzmu. Wszystko jest połączone aż do nas, ludzi, i do jądra Ziemi. Więc to stanie się dużym problemem w nadchodzących latach, ponieważ Pluton pozostaje w wodniku do stycznia 2044 roku. Jest to również połączone za każdym razem, gdy cofasz się w historii, były ogromne rewolucje. Ostatnio rewolucja, zaczynając od przemysłowej, więc zobaczymy wiele energii w całej Europie, na całym świecie, ponieważ wydaje się, że rządy stają się bardziej prawicowe. Wydaje się, że stają się coraz bardziej autokratyczne. Ale to dlatego, że stary porządek staje się głośniejszy, ale bardziej pusty i ludzie zaczną się sprzeciwiać. Więc zobaczymy wiele z tego. Pluton i wodnik jest bardzo powiązany z okresem odkryć i wydarzeń rozbijających paradygmat. Obecnie jesteśmy w czasach rozbijających paradygmaty. Ludzie stają się oczywiście niektórzy niezwykle telepatyczni. W miarę jak będziemy się rozwijać, będziemy społecznościami, które będą bardzo silne. Ludzie będą się spotykać w społecznościach albo żyjąc w społeczności i uprawiając żywność i łącząc się online, aby znaleźć swoją rodzinę częstotliwości, i stanie się to ważniejsze niż kiedykolwiek. Jesteśmy w procesie metamorfozy i transformacji i przejścia.
Pan myśli, że do 2027 roku będziemy w zupełnie innym miejscu niż jesteśmy teraz. Szybkość tego jest niezwykła, ponieważ teraz jesteśmy na przyspieszonej ścieżce wzniesienia, a ludzkość tego dokonała przez podniesienie naszej świadomości. Nasze skupienie jest naszą supermocą, bo wiadomo, że te horrory, które są na świecie, pożary, powodzie czy gdy wejdziemy w te informacje, powoduje to obniżenie naszych częstotliwości. Ale wiadomo, prawdziwi ludzie nie są bez serca, w cudzysłowie. Lecz jeżeli wszyscy na świecie się skupimy, że chcielibyśmy, aby wszyscy byli szczęśliwi, nikt, żeby nie był głodny, żeby wszyscy byli radośni i wdzięczni, żyjący w pokoju, żeby wszystko było w migocącej, podwyższonej sile życiowej, abyśmy mogli komunikować się z drzewami, zwierzętami i roślinami. Jeśli skupię się na tym, co chcę zobaczyć w świecie, jest o wiele bardziej prawdopodobne, że zobaczę to w swojej rzeczywistości, niż takie myślenie, że świat jest w całkowitej rozpaczy i nie ma nadziei, która by pomogła nikomu. I nie chodzi o to, że nie odczuwa się cierpienia, że my moglibyśmy być tymi, którzy mieszkają w tych miejscach, gdzie są kataklizmy i stracili wszystko. To przerażające, ale musimy mieć siłę, żeby powiedzieć: dobrze, co mogę zrobić? Więc wykonujemy wieczorną medytację, 15-minutową. Umieszczamy wtedy ludzi i zwierzęta, które cierpią, w kręgu. Wszyscy łączymy się naszym sercem i nie skupiamy się na problemie, lecz na końcowym wyniku. Chcesz zobaczyć tych ludzi zdrowych, szczęśliwych, radosnych, ponieważ tak działa model kwantowy. I robimy to, ponieważ tak nie przyspieszylibyśmy osi czasu, gdybyśmy nie odnieśli sukcesu jako ludzkość w podnoszeniu naszej świadomości. Jesteśmy lotniskiem i jedna grupa ludzi na szybkiej ścieżce, druga wybrała powolną ścieżkę. Szybka ścieżka może być drogą, którą ludzie wybierają bardziej syntetyczną, technologiczną ścieżką, sztucznej, wiadomo, ponieważ widzę ją jako skrót. Ale to, czego chce natura, czego chce Ziemia, to organiczna, naturalna transformacja i ostatecznie świadomość, nasza boskość i nasze wielkie serca wygrają. Więc widzę podział, widzę ludzi, którzy podążają za narracją i uważają, że wygodnie jest mieć chip w ręku i małego nanobota, który krąży po ich ciele i sprząta szkody. Czy to nie jest fajna i świetna rzecz? I wiesz, nigdy nie zachorują, więc wybiorą tę konkretną drogę. Ale ludzie świadomi na pewno nie, więc jest to bardziej naturalna i organiczna grupa, która mówi: nie, przepraszam, wybiorę tę drogę. I w głębi serca wiem, że to ta właśnie droga. Ostatecznie wszyscy dostaniemy się na płaszczyznę jedności świadomości. Wszyscy skończymy w tym punkcie, tylko którą drogą pójdziesz, aby tam się dostać. To jest niezaprzeczalne teraz. Jest podział. Jedna droga opiera się na strachu i byciu wspieranym przez zewnętrzne autorytety i zewnętrzne urządzenia, a druga droga opiera się na miłości. I wiem, że stworzą swoją rzeczywistość z mojego serca i mojego wewnętrznego centrum mocy. Będzie to wewnętrznie. To będzie życie od środka do zewnątrz, a nie
kontynuacja życia od zewnątrz do wewnątrz, a gadżety są nadal zewnętrzne. Myślę, że sposób, w jaki natura i Bóg i wszechświat chcą, abyśmy działali, jest organiczny i to prawie wybucha z nas. To jest motyl wyłaniający się z nas. To jest ten czas dla ludzkości, kiedy to wszystko się stanie. Ci, co wybiorą, to będą myśleć, że to najlepsza droga dla nich, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Tutaj chodzi o serce i o istotę boskości i inne sądzę, aby wygodna droga karmiła którekolwiek z nich. Myślę, że są to skróty i cięcia z kilkoma fajnymi korzyściami w krótkim okresie. Musimy mieć rozeznanie, jakie technologie będą tymi pozytywnymi. To jest nasza odpowiedzialność. Będą pewne wspaniałe technologie, takie jak technologie przeciwstarzeniowe, technologia długowieczności, ale zawsze musimy wiedzieć, jaka jest granica. To moje ciało, to moja skóra, więc nie chcę niczego inwazyjnego, ale już są pewne piękne technologie uzdrawiania. Jest komora tachonowa, wszelkiego rodzaju cudowne częstotliwości energii i technologie częstotliwości. I Edward Casey powiedział to, że ta energia i częstotliwość będą w medycynie, więc są pewne piękne technologie uzdrawiania, więc będziemy musieli użyć rozeznania. Myślę, że będą bardzo korzystne i innowacje, jak i w lotnictwie i medycynie. To prawdziwe uznanie, że wszystko jest energią i częstotliwością. To będzie droga, którą pójdziemy pod względem tworzenia spójności serca i spójności jako grup społeczeństw narodów, jako kolektyw. To będzie miało efekt domina, bo ta spójność serca jest w rzeczywistości zaraźliwa. Zarażasz ludzi swoją radością i miłością. I tak tam zmierzamy. Ale rozpoznanie częstotliwości i energii stanie się bardzo dużą częścią tej energii, wodnika. I musimy użyć tak wiele rozeznania pod względem tej nowej zagadki, cokolwiek to jest, dla naszego najwyższego dobra. Mamy bardzo mało urana w znaku ziemskim, w byku, do lipca tego roku. Zanurza się pod koniec roku, a następnie w kwietniu 2026 roku w pełni przechodzi do bliźniąt w powietrzu, więc mamy bardzo mało Ziemi w astrologii, a Ziemia się stabilizuje, ale Uran jest planetą destabilizacji, więc mamy planetę D. Stabilizacja w jednym potencjalnym znaku Ziemi, jaki mamy, co jest trudną rzeczą. Dlatego myślę, że zobaczymy o wiele więcej aktywności sejsmicznej, w szczególności w tym roku, a w przyszłym roku o wiele więcej aktywności sejsmicznej, więc sposób, w jaki znajdziemy stabilność, myślę, że to takie proste rzeczy, czy to uziemnianie bosych stóp na trawie, na ziemi. Jak często się uziemiasz, to pracuj oddechowo. Wpatrywanie się w świece, przytulanie drzewa, wyobrażanie sobie, że masz to pokrętło radiowe w splocie słonecznym i działasz z tego miejsca. Oddech jest też bardzo ważny przy uziemnianiu. Jest uspokajający.
zmieniasz swoją fizjologię i biomarkery i twoją krew, także oddychając do serca, wyobrażając sobie, że twoje serce jest twoimi płucami, tak jakby wdychanie i wydychanie z serca jest bardzo uziemiające. Możesz się uziemiać, będąc w naturze, tak często jak możesz, medytując, pracując z oddechem. Yoga jest kolejnym świetnym sposobem. Zachowaj prostotę. Każda z tych praktyk bardzo ci posłuży. Odwróć się do wewnątrz. Wyłącz wiadomości. Nie patrz na rozproszenia, szczególnie w przypadku rządów, które mamy teraz. Także to, co może cię zaniepokoić w mediach społecznościowych. Wejdź do swego wnętrza. To jedna rzecz, na której możesz się skupić, a to jest twój stan bycia. Więc uczyń to twoim absolutnie najwyższym priorytetem uziemianiu. Uziemianie to najlepszy lek dla naszego ciała. To naturalne leczenie. Ładujemy się elektronami cały dzień za pomocą urządzeń. Energia pochodzi ze słońca przez cały dzień, każdego dnia, a następnie nasze dusze mogą utrzymywać wszystkie elektrony i całą energię odbijającą się w górę i w dół i wokół naszych systemów. I wszystko, co potrzeba, to, żebyśmy postawili gołe stopy na ziemi. Ale nie zawsze mamy okazję to zrobić w dzisiejszym życiu. Dlatego są takie maty uziemiające, które podłączamy do gniazdka. I to będzie to samo, co bycie stopami na ziemi, na trawie. Mamy teraz rozdzielenie jakby dwóch spektakli teatralnych. Jeden, tam dzieją się okropne, złe rzeczy. Kończy się też tragicznie. I jak dajemy temu uwagę, to tak się manifestuje. Natomiast drugi jest pełen radości, miłości i kończy się szczęśliwie. Tak samo jest z liniami czasu. Jest wiele potencjalnych linii, które pojawiają się jak rodzaj migocącego światła, ale jeśli nie karmimy ich swoją uwagą, po prostu się rozproszą. Jak mokry, zimny ogień. One po prostu rozproszą się i znikną. Znają naszą moc z naszym skupieniem, ale jeśli poświęcimy temu naszą uwagę, to się zamanifestuje. Dlatego nasze skupienie i nasza uwaga są tak ważne i musimy być w tym mistrzami, ponieważ w przeciwnym razie będziemy nadal manifestować to, czego absolutnie nie chcemy, a następnie obwiniać to za sprawianie nam trudności. Jedynie, co możemy zrobić dla tych ludzi, gdzie dzieją się te okropne rzeczy, to medytować i zobaczyć ich w radości, zdrowiu i pokoju. Wszyscy możemy to robić każdego wieczoru. Wtedy ta energia jest wzmocniona jako grupy. Wszystko jest energią i częstotliwością. Wszystko w naszym wszechświecie jest ostatecznie jedną świadomością, a my jesteśmy po prostu fraktalnymi, unikalnymi wyrazami tej świadomości z naszymi własnymi duszami i nauką zrozumienia, która myślę, że będzie jednym z największych przełomów, jakich dokonamy w ciągu najbliższych kilku lat. I będzie to niezwykle ekscytujące, ponieważ jest to naprawdę jednoczące. Świadomość jest taka niejasna, abstrakcyjna, eteryczna. Nie możesz jej uchwycić, nie możesz jej zmierzyć, nie możesz jej przypiąć, ale to jest życiowa siła.
że inteligentne źródło prawdy i sprawia, że wszystko działa na świecie i sprawia, że żyjemy jako jednostki, więc to naprawdę ekscytujące. Myśląc o tym, dokąd zaprowadzi nas komputer kwantowy, czego nas to nauczy. Może nie rozwiążemy tego, ale na pewno nauczymy się o wiele więcej. Tak, zdecydowanie piękna praca Wader. Ona mówi o życiowej świadomości wody i skondensowanym świetle, a to światło przenosi wszystkie informacje do wody. I mam na myśli, że jej praca robi wielki krok naprzód. Ona odkrywa tak wiele o świadomości poprzez wodę i to będzie absolutnie fascynujące, ponieważ woda wydaje się być naszym podstawowym ewolucyjnym impulsem, naszą podstawową ewolucyjną siłą, aby naprawdę zmienić się jako istoty i lepiej zrozumieć świadomość. A jej praca jest tak wyjątkowa i piękna w tym, co robi. Czy istnieje częstotliwość wokół energii wodnika? Tak, bardzo. To jedno z kluczowych słów dla wodnika. Dużej wolności, suwerenności, autonomii i o wiele większego poczucia równości. Myślę, że będzie rewolucja o bardzo kinetycznym sensie na ulicach, w wielu miastach, miejscach. I myślę i widzę, to nadchodzi w Europie, ale także jest to rewolucja pod względem naszego zrozumienia. To jest rewolucja, ponieważ będziemy rozumieć znaczenie serca i życia z serca, zmianie naszej rzeczywistości w piękny sposób. Więc będzie to w dramatyczny sposób, ale także w piękny sposób. I wszystkie będą się działy w tym samym czasie, na różnych poziomach, z różnymi ludźmi, ale wiadomości i jej zrozumienie, myślę, że jest jednym z wielkich, rozbijających paradygmat elementów, które nadchodzą bardzo szybko w naszym kierunku. Starożytnej logii, bo mam silne pewnego rodzaju powinowactwo z tym światem, ponieważ tam żyli w stanie jedności, żyli w stanie, będąc bardzo telepatycznymi, z bardzo pięknymi zdolnościami uzdrawiania i budowali swoje świątynie uzdrawiania jako kryształy na szczycie gór, ponieważ wiedzieli, że to jest najsilniejsza energia na szczycie góry. Nie zabijali dla jedzenia, nie jedli zwierząt. W rzeczywistości jedli bardzo mało, tylko raz na kilka dni, z tego co rozumiem, badając to, i bardzo się kochali. Żyli w ciele świetlistym przez większość czasu. I to jest również kierunek, w którym zmierzamy, ponieważ zrzucamy gęstość i było to po prostu bardzo obfite, kochające, harmonijne społeczeństwo i to poczucie spójności serca i harmonii ze wszystkimi istotami żywymi, silnie połączone z częstotliwością delfinów i wielorybów. Było również bardzo powiązane z Lemurią, więc myślę, że w miarę postępu możemy użyć czegoś z tego jako naszego szablonu. Możemy też to wykorzystać, żyjąc jak rdzenni mieszkańcy, zgodnie z naturą i Matką Ziemią, jak jedna wielka rodzina w plemieniu tubylczym. Myślę, że możemy się wiele nauczyć od nich i zobaczymy pewne duże zmiany na Ziemi w ciągu najbliższych kilku lat, a to będzie oznaczać, że zobaczymy masy lądu, czasami wyłaniające się z morza, które są dla nas nowe, ale będą miały dziewiczą ziemię na nich. Będą nieskażone. Odkryjemy o wiele więcej o pierwotnej wodzie, która znajduje się pod płaszczem ziemi, ale jest bardzo czystą
niezanieczyszczoną wodą, bardzo bogatą w minerały i może to mieć coś wspólnego z topnieniem lodowców i miejscami takimi jak Grenlandia, które zaczynają się pojawiać z bardzo żyznymi obszarami, których wcześniej nie znaliśmy, ponieważ były pod śniegiem. Będą pojawiać się nowe lądy z różnych powodów, czy to erupcja, czy topnienie lodu. I możemy nawet migrować do tych obszarów o większej produktywności żywności, gdzie możemy ją bardzo łatwo uprawiać, gdzie inne lądy zostały zdewastowane i tworząc tam społeczności będą bardziej serdeczne, duchowe niż te, które mieliśmy w tym życiu i będzie miłość do wszystkich istot żywych. Będziemy komunikować się z drzewami, a także zwierzętami, ptakami i to kreujmy. To piękno. Jeszcze raz powiem, autorką tego jest Pam Gregory, astrolog. Ciekawie. No, A chciałbym dożyć tych czasów. piękne. Żyjemy. Tak. Nie chciałbyś, no chcesz. Chcę. Ja chcę. Kochanie, ja chcę. Dobrze. Teraz No. to nie są porady lekarskie. Kto jest chory, to się proszę udać do lekarza. Albo do mnie. Do ciebie, tak. NAK to niesamowity przeciwutleniacz o licznych korzyściach zdrowotnych. Może pomóc w zaburzeniach nastroju, śnie, infekcjach i stanach zapalnych. NAK chroni mózg, jelita, nerki, wątrobę i płuca. Pomaga w większości stanów zwiększonego stresu oksydacyjnego, który leży u podstaw przewlekłych problemów zdrowotnych. Jest również stosowany przeciwko celebrytce. No. Oficjalna strona internetowa rządu poniżej to National Center for Biotechnology Information US. A to już nie będę mówiła, dobra, dalej. NAK, aha, gdzie jest dostępny? Dobra, to było od Drew 86. Utrzymanie nawodnienia organizmu jest kluczowe, gdy ktoś czuje się źle. Składniki: 2 szklanki przefiltrowanej wody, pół szklanki świeżego soku z cytryny, 1/4 szklanki świeżego soku pomarańczowego, 1/4 łyżeczki himalajskiej lub celtyckiej soli morskiej, 2 łyżeczki surowego lokalnego miodu. Umieść wszystkie składniki w blenderze, zmiksuj i podawaj. Przechowuj w lodówce. Od eliksir młodości. Jesteśmy istotami elektromagnetycznymi. Czy wiesz, że klaskanie może być czymś więcej niż tylko oklaskami? Wytwarzamy wibracje, które mogą naprawdę uzdrowić nasze ciała. Klaskanie, znane również jako stukanie limfatyczne, to skuteczny sposób na stymulację układu limfatycznego, wspomaganie detoksykacji i wzmacnianie układu odpornościowego. Rytmiczne stukanie w określone obszary może zmniejszyć obrzęk, zwiększyć energię i poprawić ogólne samopoczucie. W starożytnej kulturze chińskiej liczba 9 była uważana za symbol wieczności i nieśmiertelności. Zakazane miasto z 9999, już się pogubiłam, pokojami odzwierciedla to kosmiczne połączenie. Czy w tej starożytnej mądrości może być coś więcej? Od Quantum Medicine. Rozumiem,
że wiele osób ma obawy z problemem, z radzeniem sobie z pozornym chaosem i zmaganiem się z przytłoczeniem. Zatrzymaj się na chwilę, odetchnij głęboko i powoli, dostosuj i naładuj swoje ciało mentalne, emocjonalne i fizyczne do 100%, aby poradzić sobie z tym z większą łatwością w tym stanie bycia. Ci, którzy nie są pewni, co zostanie zainstalowane w najbliższej przyszłości, podzielę się swoimi przemyśleniami i pomysłami na temat tego, czego nie ma w naszej linii czasu. Wszystkie Twoje największe lęki, które obecnie żyją w Twoim umyśle, nie zmaterializują się w naszej linii czasu. To, co się stanie, to to, że Twoje własne zdolności samorealizacji, świadomości i rozróżnienia wzrosną i wzrosną drastycznie, a gdy będziesz płynąć bardziej pewnie, poprzednia moc Twojego strachu, stresu i obaw w Twoim umyśle rozpuści się. To, co zmaterializuje się w naszych liniach czasu, będzie najpiękniejszym i najbardziej ekscytującym globalnym przebudzeniem. Ciemne, gęste i demoniczne energie, które manifestowały swoje zniekształcone kreacje na Ziemi przez eony, są teraz rozbite, kruszą się i rozpuszczają mniejsze, brzydkie, chaotyczne pozostałości. I to jest to, czego doświadczamy w życiu zbiorowym i osobistym. Więcej ukrywanych rzeczy wypływa na powierzchnię na temat ciemnych energii, które kontrolowały tych, którzy byli na stanowiskach, aby przewodzić i pomagać, co wywoła silne emocje zdrady. Niestety jest to konieczna lekcja przebudzenia, aby nie upaść ani nie czcić fałszywych bożków i stać się suwerenną istotą, jako suwerenny kolektyw. Stara, szkodliwa technologia rozpuści się, tak jak wszystko inne, co zostało stworzone przez niskie energie. Nie utrzyma się w wyższej energetycznej atmosferze nowej Ziemi. Nowa, korzystna technologia zastąpi starą. Powietrze, woda i nasze jedzenie również zostaną odnowione. Pracownicy światła i istoty światła połączą się w organicznej spójności serca i umysłu, w energii punktu zerowego, rozprzestrzeniając się, wzmacniając siatkę światła, wytwarzając solidną matrycę dla manifestacji i codziennych operacji. Globalny reset finansowy zostanie wdrożony dla dobra wszystkich ludzi. Wielu staje się bardziej wielowymiarowych, podnosząc częstotliwości energii, aby stać się Homo galacticus, aby mieć aktywne interakcje z kosmicznymi istotami gwiezdnymi. Witamy w nowych, wyższych liniach czasowych. Pokój, błogosławieństwo, miłość i światło. Twoje największe lęki, które teraz żyją w Twoim umyśle, nie zrealizują się w naszej osi czasu. Od Drew 86. I teraz Wam jeszcze taki na szybko, nie na szybko, ale dobitnie przeczytam coś, co się wielu może przyda. Znalazłam takie coś od doktora habilitowanego. Proste rozwiązanie na usunięcie aluminium. Mocz stopy w occie raz w tygodniu, a zobaczysz, że wszystkie Twoje choroby znikną. Kąpiel stóp z dodatkiem octu jabłkowego. Pamiętajcie, jabłkowego. Na 2 litry wody potrzebujesz pół szklanki octu jabłkowego i 3-4 krople olejku eterycznego z tymianku lub lawendy. Oczywiście to jest opcjonalnie. Pozostaw stopy w wodzie na 20 minut.
a następnie osusz je ręcznikiem i nałóż krem. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, powtarzaj codziennie przez tydzień. Następnie powtórz to po 12-dniowej przerwie. Tak. No. Przestań. Myślę, Klaskanie to jest dobre. myślę, że to było ważne, żeby to przekazać. Kazałeś klaskać, no a teraz przestań. Uspokój się. Pracowałaś się. Oj, no, dużo tego było. I wszystko znowu ręcznie pisane. Oprócz tego, co teraz na telefonie, nie? Tych nieporad. O. A tak to wszystko ręcznie. To już 2 zeszyty takie. Ile długopisów już wypisałaś? A, Ojej. mamy taką hurtownię, wiesz, blisko. Tam. I To to ci nie ma bra- takie długopisy, bo ja muszę mieć takie specjalne, że tu jest guma na tym. Bo inaczej nie umiałabym, bo to się ślizga później już wszystko. To chyba nie widzieli ludzie tego Ach, długopisu. no Tak nie, no to bo nie pokazała. będzie, no bo to nie będzie widać. Tylko jest taka guma, gdzie te palce i to. Wiem. No. Ja, I zeszyty też tam zakupuję, bo mi są potrzebne dużo zeszytów. Mi jest potrzebnych nie tylko na wiadomości, ale na wiadomości także do mnie na wiadomości także ciekawe, no bo tak jak mówię, to może i lada dzień i nic możemy nie widzieć. Pamiętasz, jak ten karton pęknął na jakimś filmiku tam z tymi zeszytami, jak to gruchło tu. Już nawet taki karton po bananach nie wytrzymał. Ja się już od kilku lat z powrotem przerzucił na pisanie piórem. O nie. Tak. Powrotem na pisanie piórem. Już kilka lat piszę I jak tylko to piórem. woli, nie? Wiadomo, jak w życiu, jak. To jakoś standardowo. I jeszcze bardziej mojego pisma nie umiałem rozczytać niż długopisem, ale to mniejsza z tym. Rożym se też tak ładnie napisał i mi się przewróciła szklanka wody, nie? A jak piórem napiszesz, to już No to już nic nie ma. do widzenia. Wszystko znikło. No. Miałeś to pióro, jak ono się nazywa? Sympatyczne, że nie widać nic. Tyczne. Nie, sympatyczne to się mówi. Nie wiem, czy tak się mówi. Ale wiem, że się mówi. Oj, tak to jest. Dobrze. To dziękuję wam znowu za wystąpienie. Też jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni wam wszystkim, drodzy słuchacze. Tak, za wszystkie informacje, co przekazałaś. Nie wiem, to mnie same już prowadzi. Ja nie wiem, skąd mi się to bierze, nie? Kubitów. Tak, tak. I zawsze mam takie potwierdzenie, no zresztą Gerard to widzi, tata widzi, że jestem na dobrej drodze. Zawsze są 3 jedynki albo 4, ale przeważnie 3. No jest i 5, ja nie powiem. Ale 3 jedynki idą cały czas. I sprawdzałam, co to jest. To wychodzi intuicja. Nie wiem. Jest tego znaczenia. Może kiedyś do tego przysiąść, zrobić może nawet i film o tym, bo to, no, jest to tam konkretne. No i no, trzeba uważać, co se życzysz. Nie? No to bardzo szybko idzie. To bardzo... Coś, ale tu właśnie było z tym octem, nie? Czytałam od tego doktora, nie? I czytam occie. I tatowi mówię, no chyba nie w białym occie, a następne zdanie już pisze, że w occie jabłkowym. I to jest automatyczna odpowiedź. I tak się dzieje na każdym poziomie takim. No teraz odtąd jak się te kubity ubrały, to się to działo bardzo szybko. To tak samo ja, przecież postawiliśmy to akwarium, dopiero co niedawno miało. I tak mi przez myśl tylko przeszło, że kurczę, mogłem wziąć troszeczkę większe, jeszcze wyższe. 2 dni później ten kolega pisze, że ma to większe akwarium, czy nie chce zamienić. No kurczę, tylko na moment pomyślał o tym, nie? I już się to zmaterializowało. Dzieje się. I trzeba właśnie uważać na myśli i na słowa, bo słowa mają bardzo dużą moc w dzisiejszych czasach wcale.
Tak. Niestety. Ej, tak to jest. Co się coś mi dzisiaj powiedziała? No, popatrz na mnie. No, coś mi dzisiaj powiedziała. Pilnuj Pilnuj słów. mnie. Pilnuj słów. Tak, tak. Oj. Dobrze, to dziękujemy wszystkim za zobaczenie filmu. Zostawcie po sobie komentarz, lajka, palec do góry, cokolwiek, jakąś aktywność po sobie, że też docenić tam pracę mamy. Tyle w to włożyła, i to obolałe palce od tego długopisa. Kurde, ona siedzi niekiedy do 3, do pół do 4, kurde, i dur pisze. Ja się tu budzę, a ona dalej pisze, kurde. Człowieku. Skąd ona te siły bierze, to ja nie wiem. To się zdąża wyspać, a ona dopiero, kurde, idzie. Może taką maszynę do drukowania starodawno ci trzeba sprawić. Żebyś wiedział, może by to było lepsze. No, Chociaż by się umiała rozczytać, bo tak, kurde, tak na bazgrze, że nie umie się rozczytać. No bo później szybko jest, nie? Szybko, no. to już później nie pośpisz, bo będzie plik, 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 plik. I na poduszka to postawił. Żeby wygłuszało. No. Także kochani, wizualizujemy piękno, miłość i z tym żyjmy. A te informacje to tak przepuszczamy i jako obserwator. Nie wchodźmy w to, bo obniżamy sobie wibracje. Dobrze. To dziękuję wam. W nas siła. Dziękuję też wszystkim za wysłuchanie bajeczek. Radości i miłości. Pa, pa. Kochamy was. Pa. Pa, pa.